Cześć, nazywam się Alex. Razem z moją żoną Eweliną kupiliśmy i remontujemy ponad 100-letni drewniany dom na północy Szwecji. Jeżeli jesteś ciekaw, jak nam to wychodzi, to zapraszam do oglądania. W tym filmie biorę się za ściany, izolację oraz instalację. W kąciku historycznym opowiem też co nieco, jak to kiedyś bywało z izolowaniem domów. Będziemy brać się za chwilę za konstrukcję ścian. Podłoga, widzę, solidna, przykleiła się, dokręcona. W naszej szopce, czyli w naszym warsztacie, który jest po drugiej stronie, tam znalazłem kilka cienkich płyt wiórowych, które mi się w sam raz nadadzą na pokrycie tych ścian. Tutaj na tej ścianie, gdzie będzie umywalka i tak dalej, dam podwójnie. To one mają około 10 mm, to będzie 20 mm, to spoko, to będę mógł powiesić na tym cokolwiek mi się zamarzy. Wczoraj odwiedził mnie tutaj sąsiad, który jest synem właścicielki tego domu. Stwierdził, że tutaj jest taka słaba izolacja tego dachu dosyć. Mówi, że jeżeli mam możliwość, to żebym tutaj coś tam dołożył, żeby podizolować, ale nie wiem, bo tu jest i tak już trochę nisko. I jeszcze tutaj, gdzie jest prysznic, to będą drzwi skrzydłowe, które się będą otwierały w ten sposób. Także zależy mi, żeby wysokość tego pomieszczenia była taka, żeby nie kolidowała z drzwiami. No, ale to zobaczymy, jak zbuduję tutaj te ścianki też z tej strony, to będę wtedy widział, ile mam miejsca i czy mogę coś tam ocieplić, bo tak to bym dołożył chociaż, nie wiem, na 45, chociaż ten sufit, żeby coś tam tej izolacji jeszcze było. Dobra, bierzemy się. No jest popołudnie już, dłubię sobie dzisiaj, taka dosyć przyjemna robota, bo buduję tutaj konstrukcję pod ściany. Zrobiłem, pociągnąłem tutaj pozostałe rurki i kanalizację. Jak widać po tym, jak te rurki zostały ułożone, daleko mi do hydraulika. Wtedy jednak wydawało mi się, że jest ok. Ale jednak zapamiętajmy te rurki, bo odegrają swoją rolę w dalszej części remontu. Żeby zbudować wokół niej ściany, no ściana zewnętrzna, przynajmniej ta część od środka, jest masakrycznie krzywa. Także ta nowa ścianka trochę odstaje od tamtej. No, ale wygląda to całkiem nieźle. Dzisiaj na pewno
Skończę tutaj tą część i tą część. I nie wiem, może tą tutaj też zrobię. Zobaczę, jak to będzie iść. Po skończeniu z konstrukcją ścian zaczynamy pracę z wełną mineralną. I jeżeli jest coś, czego nienawidzę, to jest to właśnie wełna mineralna. Swędzi od samego patrzenia. No to mały update. Tutaj zaizolowałem tyle, ile miałem odpadów i tego, co odzyskałem tutaj z tej izolacji, co było. Jeszcze muszę zainstalować kilka puszek. Tam, gdzie sterczą te peszle, tutaj chciałem dać puszki, żeby było łatwiej. Może przeciągnę prąd. Także teraz się wybiorę dokupić izolacji, kupić folię i płyty. Także muszę zrobić zapotrzebowanie
ile płyt tutaj będę potrzebować. 5 hours later. A skoro już jesteśmy przy izolacji, to zostawmy na chwilę mnie z przeszłości. Niech sobie izoluje w spokoju, a my przyjrzyjmy się, jak to było historycznie z izolowaniem domów i czy nasz dom, wypełniony od dołu do góry trocinami, jest specjalnie inny na tle innych budynków z tamtych czasów. Izolowanie nowo budowanych domów rozpoczęło swoją karierę pod koniec XIX wieku. Miało to jak najbardziej sens, gdy spojrzymy na klimat ówczesnej Szwecji. Według danych statystycznych średnie roczne temperatury w Sztokholmie w połowie XIX wieku wynosiły około plus 5,5 stopnia. Z tym, że zima trwała delikatnie mówiąc długo, a i lato nie należało do najcieplejszych, ze średnią temperaturą w lipcu na poziomie około 16-18 stopni. Najzimniejszym miesiącem tego stulecia okazuje się być styczeń 1814 roku ze średnią temperaturą na poziomie, uwaga, minus 14 stopni. Zwrócę tylko uwagę na fakt, że rozmawiamy o Sztokholmie. Nasz dom jest jeszcze prawie 500 km na północ od stolicy. Oznacza to o wiele cięższe i ogólnie dłuższe zimy. Pod koniec XIX wieku często stawiano domy z bali, gdzie jedyną izolacją ścian, oprócz samego drewna, był mech poutykany pomiędzy poszczególne bale. Wersją budżetową takich domów były domy ze ścianami z poziomych lub pionowych drewnianych belek, najczęściej o grubości około 6 cm, gdzie nie było absolutnie żadnej dodatkowej izolacji. W domach tego typu musiało być dosyć zimno, zresztą nadal jest, co mogę potwierdzić z własnego remontowego doświadczenia. Dodam też, że taki dom w dobrej dzielnicy Sztokholmu potrafi kosztować około 15 do 20 milionów koron, a same licytacje bywają strasznie zażarte. W starych domach jak nasz najczęściej izolowane były podłogi i stropy. Izolacja ścian przyszła wraz z upowszechnieniem się domów o konstrukcji szkieletowej, gdzie pomiędzy belkami konstrukcyjnymi układano izolację. Pierwszymi materiałami izolacyjnymi były naturalne materiały takie jak wspomniany suszony mech, słoma, torf i trociny, a często miks tych materiałów w różnych proporcjach, ułożonych warstwowo lub wymieszanych, zależy jak się komu chciało. Nasz dom, zbudowany na początku XX wieku, załapał się na nowoczesną jak na tamten czas izolację, czyli trociny. Był to materiał szeroko dostępny, zwłaszcza w naszym rejonie, i tani. Miał jednak bardzo poważną wadę, o której wspomniałem też w pierwszym filmie. Niestety trociny doskonale się palą. Biorąc pod uwagę, że jedynym źródłem ogrzewania na początku XX wieku były piece i kominki, stanowiło to poważne ryzyko pożaru. Trociny wypadają też dosyć blado, jeśli chodzi o właściwości termoizolacyjne. Współczynnik przenikania ciepła trocin jest prawie 2 razy wyższy niż wełny mineralnej, co oznacza, że ta druga prawie 2 razy lepiej izoluje. Trociny mają jednak mocną stronę. Oddychają i naturalnie regulują wilgotność powietrza wewnątrz domu. Mikroklimat drewnianego domu z naturalną izolacją z trocin jest bardzo przyjemny i stabilny.
No jest robione. Later that same evening. Po zrobieniu izolacji przyszła pora na nieco elektryki. Wziąłem się za przeciąganie przewodów do puszek i przygotowanie elektryki na pokrycie ścian, a co za tym idzie, na zamknięcie dostępu do ich wnętrza. Lubię przeciągnąć przewody zanim zamknę ściany, żeby w razie potrzeby móc coś ewentualnie zmodyfikować w ułożeniu peszli. No i w takim stanie to na razie zostawiam. Mam wszystkie ściany poizolowane, zafoliowane. Następna runda, jak przyjedziemy tutaj na święta, gdy położy się płyty na ściany, płyty na skos, sufit, zamontuje się wszystko i mam nadzieję, że się skończy tą łazienkę podczas świąt. Najgorsze rzeczy zostały już zrobione, także myślę, że będzie spoko.